Ten pokrowiec przy okazji pełni funkcję pudełka termicznego. Jak sobie tutaj ten lunchbox siedzi na tej półeczce. Zobaczymy, będę się uczył tego urządzenia, będę sobie testował, dam Wam znać, jak to wychodzi. Dziś już będę mądrzejszy, podczas załadunku wstawię sobie to jedzenie, zobaczymy, czy to się już zdąży podgrzać. Mi się to urządzenie podoba, ja z niego będę korzystał. Hej, witajcie, cześć i czołem. Zaczynamy nowy króciutki tydzień przed Nowym Rokiem. O godzinie 7 przyjechałem do pracy, chyba jestem 4 albo 5 do załadunku na ciepłownię. Próbuję zagrzać w tym samochodzie, woda w bańce zamarzła przez te święta. 5 dni samochód stał, był mróz. Za chwilę idę zobaczyć, co się działo na naczepie. Minęło 10 minut, odkąd grzeję w samochodzie. Udało mi się już ściągnąć czapkę. Na razie siedzę sobie po turecku na podgrzanym fotelu. A coś Webasto nie może tutaj, kurde, zwiększyć tej temperatury w kabinie. Musi się tą rozhulać. Jeszcze chwilę posiedzę i idziemy zobaczyć, co tam słychać na naczepie. Myślę, że śniegu to raczej za dużo nie będzie, bo wczoraj była dosyć duża odwilż, ale dzisiaj jest mróz. Zobaczymy, czy panele wystartują. Już się nawet troszeczkę zaczyna rozwidniać. Idziemy zobaczyć, co tam słychać w środku. Biorę rękawiczki. Tak wygląda naczepa w środku. Tam się trochę szmata podwinęła na ścianie. No tutaj jest trochę zmrożone, ale myślę, że nie powinno być problemu. Dobra, idziemy włączyć podłogę. Wyjechałem już z ciepłowni w Tychach. Dawno nie miałem takiego przypadku, ale mam zwrot. Wracam się do nas na plac, jest reklamacja na towar. Jadę go oddać i zobaczymy, co dalej. Dobra, biorąc pod uwagę to, że dwie maszyny są zajęte, ja jestem trzeci w kolejce do załadunku, to pokażę Wam swój prezent świąteczny. Ja już go w domu rozpakowałem, tylko jeszcze go nie używałem, więc przy okazji sprawdzimy, jak to działa, jak to się spisuje. Nie jest to żaden sponsorowany odcinek, no chyba że przez świętego Mikołaja. Także tak wygląda ta paczuszka. To jest podgrzewany lunchbox. Ten pokrowiec przy okazji pełni funkcję pudełka termicznego. Lunchbox, kabel do zapalniczki. W zestawie tutaj z tyłu mam też schowany kabel na 230 V. I tak to pudełeczko wygląda. 1,2 litra pojemności. Pojemnik na sztućce, łyżeczka i widelczyk tutaj jest. Dobra, zamknięte. Tu jest odpowietrznik, który należy otworzyć przy podgrzewaniu jedzenia. Pokrywka, tak wygląda w środku. Plastikowy pojemnik. Nie wiem jeszcze, czy z tym pojemnikiem mogę sobie podgrzewać w środku, czy nie. I ta metalowa miseczka, pojemność 1,2 litra, w której podgrzewamy jedzenie. Tu pewnie na spodzie jest grzałka. Jedziemy. Ja 99% swoich obiadów to przynoszę sobie z domu. Zazwyczaj jest to, co dziewczyny jedzą w domu. Ilona mi takie obiady mrozi, ja sobie w pudełkach przynoszę. W ciągu pracy taki obiad mi się rozmraża i potem sobie go podgrzewam. Do tej pory podgrzewałem to zazwyczaj na patelni. Teraz spróbujemy grzać to w takim lunchboxie. W menu na ten tydzień na przykład mam leniwe gołąbki. To są takie pulpety, klopsy zrobione już na gotowo z kapusty, mięsa mielonego i ryżu w sosie pomidorowym. Wcześniej sobie wyciągnąłem już, żeby się rozmrażał, makaron pełnoziarnisty penne z brokułem i kurczakiem w sosie śmietanowo-serowym. I jeszcze jakiś tam jeden obiadek mam na ten tydzień. Zamrożone, ale to jest chyba serbska zupa z Lidlo Mixa fasolowa. Dzisiaj na obiad wleci ten makaron z kurczakiem. Te pudełeczka mam pojemności 0,75. Taka porcja w sam raz mi wystarcza, więc myślę, że na spokojnie do tego 1,2 litra powinno mi się to akurat zmieścić. Jeszcze to mam dosyć mocno zamrożone. To nic, spróbujemy grzać takie mrożone. Ale to tak w sumie łatwo nie pójdzie, bo nie zamknę sobie pokrywki. Trochę muszę zmniejszyć objętość tego dania. Rozpołowiłem, ile się da ten makaron, ale tu dalej jest zamrożona bryła, więc sam jestem ciekawy, ile potrzeba czasu, żeby rozmrozić to danie i podgrzać je do takiej temperatury, żeby fajnie szło to zjeść. Zamykamy tą pokrywkę
Dosyć ciasno te zatrzaski chodzą. Odpowietrznik otwarty. Gdzie to się włącza do prądu? Tutaj. Wtyczka na 230 i ta wtyczka na zapalniczkę. Chciałbym sobie to postawić tutaj na półkę w zasadzie. Zobaczymy, czy to mi tutaj wejdzie. Bo lepiej będzie, jak będę to miał na oku. Nie wiem, czy mi to nie będzie jeździć. Dobra, na razie stoję, to się tym nie będę zastanawiał. 24 V max 15 amperów. Zapaliła się kontrolka. O, wyleję sobie te patyczki. Dobra, tu też się zaświeciło na niebiesko. To chyba się podgrzewa. Nie pasuje mi to. Nie pasuje mi to. Nie podoba mi się ten kabel. Tu mam drugą wtyczkę, drugie gniazdko 24 na 15. Tutaj dalej niech się to ładuje. Dobra. Niech się grzeje. Zobaczymy. Czas start. Mamy godzinę 12. Właśnie wskoczyła równo 12. Jak sobie tutaj ten lunchbox siedzi na tej półeczce, mieści się idealnie. Tutaj między to wyżłobienie na kubek, a tutaj ten rancik. Może nawet by to nie spadło. Jeszcze jak sobie dam ten podkład antypoślizgowy, co mam tam z tyłu, poduszkę na półce, to wydaje mi się, że powinno tutaj to stabilnie siedzieć. 12:10, pokrywka już się robi ciepła z góry, już się ten pojemniczek nagrzał, więc myślę, że według instrukcji 25-30 minut jest potrzebne, żeby taki posiłek podgrzać, a że to było zamrożone, więc myślę, że realnie z 40 minut będzie to trwało, zanim mi się to zagrzeje. To mamy godzinę 13:15, czyli godzina 15 z takiego na 70-80% zamrożonego jedzenia. Już tutaj coś zaczyna skwierczeć. Mało tego, tu już widzę, że na środku nawet się już coś przypaliło. Także można wykładać. No, temperatura taka prawie do jedzenia, ale żeby to było gorące, to jeszcze nie. Tak wygląda ten pojemnik, który grzeje. Tu jest ta metalowa miseczka. Ja sobie wyłożyłem jedzenie na talerz. Tu widać, że w tych dwóch punktach najmocniej grzeje, bo tu się przypaliło. Ja sobie to zaleję wodą i potem w wolnej chwili to sobie przemyję. No to ciepły obiadek zjedzony. Lecimy na tychy, podejście numer 2. Będę się musiał nauczyć tego urządzenia. Bo tak jak widzieliście, troszeczkę tam na środku mi przypaliło. Wydaje mi się, że będę sobie musiał przynieść jakiś tłuszcz, taki olej w sprayu czy coś takiego. Mam taki psikarz, do którego się nalewa olej, ale chyba zostawiłem go sobie w przyczepie kempingowej, więc może sobie kupię takiego gotowca w sprayu. Zawsze, żeby tam troszeczkę zwilżyć, natłuścić tą powłokę metalową, to może się nie będzie przypalać i na pewno trzeba będzie częściej to przemieszać, także w czasie jazdy może to już być utrudnione. Jeżeli wyciągnę sobie zamrożone jedzenie, to nawet na 45 minutach pauzy nie zdąży się to podgrzać, więc muszę pamiętać o tym, żeby sobie rano już wyciągnąć z zamrażarki obiad, a jak potem przyjdzie na to pora, to tak około 40 minut przed rozpoczęciem pauzy wypada sobie to jedzenie już wstawić. Zobaczymy, będę się uczył tego urządzenia, będę sobie testował, dam Wam znać, jak to wychodzi. Pogoda nam się coś taka lekko zimowa ma robić podobno, jest 0 stopni, jakiś marznący deszczyk. Zapowiadają jakieś opady śniegu do Sylwestra, jakiś mróz. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dziś wieczorem był do odbioru jeden tartak, ale już został odwołany na dzisiaj, bo tam ma zacząć sypać dzisiaj śnieg. Może jutro, jak będzie widno, to go odbierzemy w jakimś okienku pogodowym. Udało się wysypać tychy, załadowałem się na jutro na ciepłownię, kończę, lecę do domu. Widzimy się jutro, hej. No to dochodzi godzina 6, wtorku ruszajmy. Troszeczkę nam tu w nocy przyśnieżyło. Nie ma jakiegoś wielkiego dramatu. Zapowiadali chyba dużo większe opady śniegu, a takie 2 cm śniegu przypruszyły, więc jest względnie spokojnie. Nie narywałem się jakoś specjalnie, wolałem poczekać do tej godziny 6, aż się te służby troszeczkę pobudzą, troszkę posypią i jedziemy na tych.
Wczoraj wieczorem nasypałem sobie troszeczkę więcej na ciągnącą, także jest opór 11,5 tony pokazuje komputer. Ciekawy jestem, jak tutaj wyglądają nasze ślimaki z wjazdem na DK94, bo czasami bywa, że trzeba sobie tutaj skręcić w lewo pod prąd na 7 ton. O, akurat się nawet z pługiem mijam, może akurat jest posypane. Ale to taki mały Unimog, ciekawe czy on w ogóle jeździ po głównej drodze, czy tylko tutaj lokalnie sypie. Fajny, czarny, mokry ślimaczek. Już jedziemy na spokojnie. Pierwszy kurs rozładowany, jadę załadować drugi, wracam się na ciepłownię. Jest godzina 10, więc pierwszy kurs, 3 godzinki w kolejce. Zobaczymy, jak pójdzie z następnym. Ale wracam się na przerwę zmianową, także podejrzewam, że też to będą te 3-4 godziny oczekiwania mniej więcej. Więc dzień znowu zapowiada się kolejkowo. Przyjechałem z drugim kursem do kolejki, chyba 9 albo 10 w kolejce jestem, więc myślę, że czas pomału grzać obiad. Wyciągnąłem sobie te leniwe gołąbki w formie pulpetów. Nie rozmarzło to jeszcze do końca, trochę to wymieszam. Zrobię z tego po prostu jedną wielką mamałygę. I grzejemy. Dzisiaj to moje jedzenie nie wygląda zbyt apetycznie, więc nie będę Wam go pokazywał z bliska. Jeszcze jest troszeczkę przymrożone, ale nie tak bardzo jak wczoraj. Określiłbym to na takie 10-20%. Wstawiamy, grzejemy. Zobaczymy, ile dzisiaj czasu będzie potrzebne, żeby jednak dużo większą porcję jedzenia zagrzać. Wkładam do tego urządzenia. Zakładamy tą klapkę, otworzyć i jeszcze kabel. Gdzie mam kabel? Tutaj. Mamy godzinę 12:10, zaczynamy grzać. Patrzę, jeszcze kontrolka się świeci, czyli włączone, grzeje. Czekamy. Jest 12:10, prawie tak, może jeszcze przez 20-30 minut parę samochodów w kolejce podjedzie. Może uda się wjechać do środka. Jak się to zagrzeje na godzinę 13, to prawie tak będzie idealnie na obiad, bo i tak jest przerwa zmianowa. No to minęła godzina 15, jedzenie jest już naprawdę bardzo ciepłe. Po godzinie ono było takie letniawe do zjedzenia już, ale podgrzałem sobie jeszcze 15 minut i teraz jest idealnie, także trzeba mieć bardzo dużo czasu, dużo wcześniej sobie zaplanować to wstawienie jedzenia. No to koniec na dziś. Dzisiaj miałem zaplanowane 3 kursy, okazało się, że zrobiłem 2, bo ktoś się tutaj napatoczył, wziął tego ostatniego, zawiózł. Ja już nie muszę jechać, załadowałem się na jutro, idę do domu, jutro Sylwester. Walczymy, do jutra, hej. Witam serdecznie w ostatni dzień tego roku. Zaczynamy ostatnią dniówkę 2025 roku. Troszeczkę nam tu w nocy przysypało, ale i tak to jest nic w porównaniu z tym, co się działo na Warmii i Mazurach. Bo wczoraj widziałem na mapie Google okolice Ostródy, S7. Tam ogólnie ten odcinek drogi zniknął z mapy Google. Ciekawy jestem, do kiedy ten Armagedon tam potrwa, kiedy te służby tam usprzątają i uwolnią tych ludzi. Ale to może jak pokolejkuję troszeczkę na ciepłowni w Tychach, to czegoś więcej się dowiem. Dzisiaj widzę, że troszeczkę bardziej biało niż wczoraj, więc znowu zaczynam się zastanawiać, jak będzie wyglądał mój ślimak. Dobra, ktoś o niego zadbał. Jest fajnie mokro. Kiedyś w zimie mniej więcej w tym miejscu stanąłem Volvem i zacząłem się staczać w dół. To jest na takim krótkim odcinku bardzo stromy ten podjazd. Nawet nie ma opcji potem, żeby to wybuksować do góry. To ja już jestem po ponadgodzinnej drzemce. Przyjechałem tu przed godziną 7. Nawet ciężko się było doliczyć, który jestem w kolejce. Ale coś w przedziale między 15 a 20, tak mi się przynajmniej wydaje. Przebudziłem się, a tu śniegiem dosypało.
Dzisiaj wyciągnąłem sobie już zupę z samego rana, zdążyła się rozmrozić, także dzisiaj w południe będzie test lunchboxa i podgrzewacza w temperaturze takiej typowo z lodówki, tam powiedzmy między 5 a 8 stopni, podejrzewam, że tyle w lodówce będzie. Tychy rozładowane, godzina 11, czyli poszło tak samo jak przed Wigilią. Z pierwszym kursem 4 godziny, jadę załadować drugiego, jadę na drugą zmianę. Dziś już będę mądrzejszy, podczas załadunku wstawię sobie to jedzenie i prawie tą drogę od nas z bazy na Tychy zobaczymy, czy to się już zdąży podgrzać. Przygotuję sobie to jedzenie na drogę. Hop, hop. Zamykamy na wszystkie 4 zapięcia. No, ja sobie tutaj posprzątam. Jest godzina 11:45. Tutaj zostawię to na tej macie antypoślizgowej i niech się grzeje. Grzeje się? I grzeje się. Czemu się nie grzeje? Teraz się grzeje. Dobra. To myślę, że zanim się załaduję, zważę, wyjadę, dojadę na elektrownię, to może też być około godziny. To nawet to już może być za ciepłe, tak mi się wydaje. Czyli takie rzeczy wodniste jak zupy, jakieś tam sosy, dania w sosach, śmiało można podgrzewać. Nic się nie wylało, fajnie uszczelka trzyma. To jest spoko. No to kończymy ten tydzień, kończymy ten rok. Miałem Wam po drodze jeszcze coś nagrać na temat tego podgrzewacza, czy warto, czy nie warto, ale się tak zasłuchałem podcastu, że zapomniałem. Sami sobie musicie ocenić, czy jest Wam coś takiego potrzebne. Jeżeli chcecie na tym gotować, to na pewno się nie da. Służy to tylko i wyłącznie do delikatnego podgrzewania jedzenia. Więc jeżeli macie jakieś gotowe posiłki, to spoko. Na pewno trzeba pomyśleć dużo wcześniej o tym, że chce się jeść, że będzie się chciało jeść. Więc dla przykładu na jakichś krótkich tam kursach to się na pewno sprawdzi. Przy takich dłuższych trasach, gdzie trzeba ciągiem jechać 4,5 godziny, trzeba myśleć o tym, żeby tam powiedzmy po 3 godzinach stanąć na 15 minut pauzy, sobie to przygotować, przełożyć do pojemnika, zacząć podgrzewać. To prawie jak będziemy na tą 30 stawać na 4,5 godziny, to będzie gotowe. Mi się to urządzenie podoba, ja z niego będę korzystał. Na ten odcinek to tyle. Łapki, komentarze, podbicia, wsparcie, bardzo mile widziane. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku. Niech się darzy, powodzenia, hej!